Dzień dobry, witamy serdecznie. Po raz kolejny ruszamy dzisiaj na wycieczkę. Tym razem zdecydowaliśmy się na Moto Safari, oczywiście za pośrednictwem biura Red Sea Trips. Znajdujemy się przed hotelem i właśnie przyjechał po nas nasz kierowca, który zabierze nas na dzisiejszą atrakcję. Także zapraszamy do oglądania. Po około 20 minutach dotarliśmy na miejsce i stąd będziemy ruszać na pustynię. Osobiście w zeszłym roku, jak byliśmy w Hurgadzie, również korzystaliśmy z biura Red Sea Trips, ale wtedy wybraliśmy się na safari połączone z wioską Beduinów, więc ta wycieczka była znacznie dłuższa i na naszym kanale znajdziecie film z niej, jak ona wygląda, ponieważ tutaj również jest dostępna taka opcja wycieczki w Marsa Alam, ale ze względu na to, że my byliśmy na tym w zeszłym roku, w tym roku zdecydowaliśmy się na samo Moto Safari, które jest zdecydowanie krótsze, ponieważ nasza dzisiejsza atrakcja będzie trwała około 3-4 godzin. Super Safari kosztuje $30 i obejmuje jazdę quadem, podróż jeepem do wioski Beduinów, przejażdżkę na wielbłądzie oraz orientalne show i kolację. Natomiast dziś na nas czeka przejażdżka na wielbłądzie, jazda quadami oraz poczęstunek chlebkiem i herbatą w wiosce Beduinów za jedyne $25 od osoby. Korzystając z okazji, że jeszcze nie wszyscy tutaj dojechali i jesteśmy jako pierwsi, postanowiliśmy sobie zrobić mały spacerek wokół i mamy pozwolenie, żeby przyjść sobie tutaj do wielbłądów. Już na początku dostaliśmy tutaj wodę, ale naprawdę jest gorąco i trzeba pamiętać o tym, żeby zabrać ze sobą okulary przeciwsłoneczne i krem z filtrem. Naszą dzisiejszą przygodę zaczynamy od wielbłądów, więc teraz idziemy do nich ponownie, już są przygotowane, już na nas czekają. Przejażdżka na wielbłądach trwa około kilkunastu minut, przez co można doświadczyć wielu emocji i wrażeń. Wielbłąd to dość sporych rozmiarów zwierzę, co może budzić lekki niepokój, a sam moment wstawania jest dość niekomfortowy, ponieważ najpierw podnosi się jego tylna część, a potem przednia, co powoduje nagłe przechylenie się ciała do przodu, a potem do tyłu. Trzeba więc się mocno trzymać, aby nie spaść. Ale za to, gdy siedzimy na nim już stabilnie, to możemy dostrzec pustynię z innej perspektywy. Po kilkunastominutowej przejażdżce na wielbłądach mamy teraz chwilę czasu dla siebie. Czekamy tutaj na resztę osób, które jeszcze nie dojechały. Możemy w tym czasie napić się wody i chwilę sobie odpocząć. Zanim ruszymy dalej, musimy zaznaczyć, że trzeba mieć ze sobą arafatkę i najlepiej gogle, żeby się chronić. Pokażę Wam, jak to ma wyglądać. Najlepiej wyglądać właśnie w ten sposób. Cena arafatki tutaj to $5, ale my mamy swoje z ubiegłego roku, więc nie będziemy ich tutaj kupować. Dodatkowo jedynie wypożyczymy sobie tutaj gogle w cenie $3 za sztukę. Zanim ruszymy na kłady, nasz opiekun musi zadbać o to, abyśmy mieli poprawnie ubrane chusty i gogle, a gdy jesteśmy już gotowi, czeka nas tylko małe szkolenie z obsługi kłada oraz instrukcje, jak zachowywać się podczas całej wycieczki. Squats automatic, just for your hand. I have here the gas. Any push a gas, you can push slowly or pomalo. But zero stop together. Kolejnym etapem jest dobranie odpowiednich kasków. I już tak w pełni przygotowani możemy ruszać. Z reguły podczas takich wycieczek wszyscy jeżdżą pojedynczo, ale jest również możliwość wzięcia dwuosobowych kładów. I my dziś z takiej opcji postanowiliśmy skorzystać. A teraz nadszedł czas, aby zacząć naszą przygodę na pustyni.
Po około 25 minutach jazdy docieramy do pierwszego punktu, czyli dużego drzewa, w cieniu którego mamy krótką przerwę oraz małą sesję zdjęciową, której efekty właśnie możecie zobaczyć. Trzeba zaznaczyć, że jest bardzo gorąco i tak jak mówiliśmy wcześniej, należy pamiętać o zabraniu ze sobą kremu z filtrem. Dodatkowo, oprócz sesji zdjęciowej, mieliśmy okazję dowiedzieć się kilku ciekawostek od naszego opiekuna. Między innymi to, że drzewo, pod którym właśnie się znajdujemy, ma charakterystyczne kolce, które są bardzo twarde i ostre, ale mimo to służą jako pokarm dla wielbłądów. Istotnym faktem jest to, że wielbłądy jedzą cały czas, ale wodę piją tylko raz na 6-7 dni. Dodatkowo dowiedzieliśmy się, że na pustyni, oprócz skorpionów, które z reguły chowają się przed ludźmi, żyje bardzo niebezpieczny wąż, którego ukąszenie jest dla człowieka śmiertelne. Po bliskim spotkaniu z tym gatunkiem zostaje nam około 30 minut życia. Jego kolor powoduje, że bardzo dobrze wtapia się w pustynne otoczenie, przez co jest praktycznie niewidoczny. Po krótkiej przerwie ruszamy dalej i już tylko kilkuminutowa przejażdżka dzieli nas od małej wioski Beduinów. Po dotarciu na miejsce czeka na nas mały poczęstunek, czyli woda, herbata i tradycyjny chlebek. Znajdziemy tu miejsce, gdzie w cieniu możemy usiąść i odpocząć, a obok na palenisku przygotowywana jest dla nas herbata, a dokładniej hibiskus. Podczas przerwy Mustafa postanowił umilić nam czas nie tylko rozmową i opowieściami o tej wiosce, ale także kilkoma podchwytliwymi zagadkami. Na przykład, jak z 2 piramid zrobić 4 piramidy, ale przekładając tylko jeden patyk, albo jak z 2 piramid zrobić 6, zmieniając ułożenie tylko 2 patyków. Przyznam szczerze, że te niby proste zabawy, a dały nam dużo frajdy i śmiechu i bardzo miło spędziliśmy czas wolny. Kolejnym punktem było zwiedzanie wioski oraz degustacja regionalnego chlebka, który zrobiony był z samych naturalnych składników i jak dla nas smakował bardzo dobrze. Dodatkowo znajduje się tu małe stoisko z pamiątkami, gdzie możemy zakupić np. ręcznie robione bransoletki lub różne figurki. My skusiliśmy się na małą piramidkę, za którą zapłaciliśmy $5. Pobyt w wiosce szybko dobiegł końca i nadszedł czas wracać. Przed nami teraz kolejne kilkadziesiąt minut jazdy na kładach. Podczas drogi powrotnej zatrzymaliśmy się na małą lekcję przyrody. To tu mogliśmy zobaczyć bardzo charakterystyczną roślinę występującą w terenach przybrzeżnych Morza Czerwonego, a dokładniej mangarow. Jest to wyjątkowa roślina, ponieważ jej korzenie w znacznej części są jak gąbka i stanowią funkcję filtru do wody, wchłaniając sól w niej zawartą. Dzięki temu możemy na liściach dostrzec zebraną sól, a owoce tej rośliny służą jako pokarm dla zwierząt. Tutaj również możemy dostrzec dużą ilość małych krabów w ich naturalnym środowisku. A po krótkiej przerwie tylko kilka minut dzieli nas od zakończenia przejażdżki i dotarcia do punktu, z którego startowaliśmy.
Właśnie wróciliśmy już do punktu startu. Cała przejażdżka była naprawdę rewelacyjna, Bartkowi się bardzo podobało. Ja oczywiście ze względu na to, że nagrywaliśmy, siedziałam z tyłu, ale mi to odpowiadało, szczerze mówiąc. A Ty, kochanie, jakie wrażenia? Niezapomniane, fajnie. Dużo lepiej trochę nawet niż w Hurgadzie, bym powiedział, bo jest Tak. dłużej na kładach i mi się na przykład bardziej podobało. Ale to dlatego, że tutaj mamy Moto Safari, a tam mieliśmy rozszerzoną wycieczkę, więc jeżeli ktoś chce tylko pojeździć na kładach, to zdecydowanie właśnie polecamy tą formę atrakcji. Na koniec czeka na nas mały pokaz regionalnych produktów w tutejszym sklepiku. Zostają nam tu zaprezentowane różnego rodzaju herbaty, przyprawy, olejki i perfumy. Dostajemy karteczkę, na której możemy zaznaczyć produkty, jakie nas zainteresowały i które chcielibyśmy ostatecznie kupić. Podczas pokazu możemy skosztować przypraw, jak i przetestować na własnej skórze różne olejki i perfumy. Jest to herbata mango Mango chai. i naprawdę pięknie pachnie. Also dużo vitamin. Dużo vitamin is because this cutted fruit key, after cutted fruit with tea na razin. Cytrynowa trawa jest lepsza, also możesz mieszana minta, możesz kusić na ryba, also możesz tylko cytrynowa trawa pić, also lepsza for na stand. Proszę. Fuchaj, proszę. Ja daję naturalny olej z stone granit, tylko stone granit. Ja daję here numer 1, blue desert woda. Blue desert woda dziś działa na katar, na azma, na rimo, na spadni, na herpani, like doktor na doma. Teraz ja daję here tylko 5 kropka. Ja daję here gorąca wody. But proszę, zamlot odsud pompuchaj pimalo, ok? Pimalo. Proszę. Pimalo. O, wow. O, mocna. Działa. Jak mentor. Działa. But this is blue desert water special grass na pustynię. Proszę. Ja have here numer 2 sandalowa jowa. Sandalowa dziś działa na kolana, na masaż, relax masaż, ok? Proszę. Teraz ja daję here quality for sandalowa jowa mik durowa. Proszę daj ręce. Ok, bądź kama. Lepsza quality for sandalowa, lepsza pachnie. Also you make szybko, a szybko moc. This will be gorący, ja, tak. Gorący jest lepsza also for na kolana, na massage, also, okay. After you can use it here, massage. Also możesz mieszana mit eucalyptus, okay. Collagen. Acacia collagen jest lepsza for sucha na skórę, na sulit, na fresh, okay. Proszę. This my family bring here rojan acacia modded with stone granite, with aloe vera, with mandel, with jojoba. Wszystko. Mieszana jest lepsza for sucha na skórę. Proszę, teraz ja daję last one for damiski, aphrodisia, but this is only for romantic time. Arabian nuts. Na sam koniec zostaje nam przedstawiony cały cennik i opcje, z jakich możemy skorzystać przy zakupie większych ilości. But teraz ja make cena for na perfum na olej hafir 50 ml tylko 15. Here 75 ml tylko 20. 100 ml tylko 24. 125 ml tylko 28. Okay? You have here 50 ml tylko 45. But for jedna. But you have here lepsza cena. To kupić 3 numer 4 darek. 3 perfumu, 2 perfum, wszystko samo, jedna darek. Okay? For jedna nie 28, tylko 27. Na herbata have here 100 gramów tylko 6. 50 gramów tylko 10. Okay? But to kupić 3 numer 4 darmo. Ze względu na to, że ceny tutaj są znacznie niższe niż w sklepach przy hotelu, postanowiliśmy zakupić 4 perfumy, kilka herbat i przyprawy. Za całe nasze zakupy, czyli za perfumy, herbaty i przyprawy, zapłaciliśmy 136 €, ale do tego dostaliśmy jeszcze miętę, trawę cytrynową w gratisie, figurki oraz bransoletki. Takie małe prezenciki na koniec za to, że zrobiliśmy bardzo duże zakupy. Za nami fantastyczne przedpołudnie spędzone na kładach. Do tego dodatkowo zrobiliśmy sobie zakupy tutaj w sklepie. Mogliśmy zobaczyć również wioskę Beduinów, a to wszystko zorganizowane przez biuro Red Sea Trips. Zachęcamy Was do zapoznania się z ofertą tego biura, jest bardzo szeroka, więc naprawdę warto skorzystać. Zapraszamy do oglądania innych naszych filmów, lajkowania, komentowania i subskrypcji naszego kanału. Pa!